Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Światło w ciemności. Dziś mamy, powiedziałbym nawet oprowadzenie kuratorskie, można by było powiedzieć, z panią Bożeną, którą poznaliście w poprzednim filmiku. A więc witamy ponownie. Dzień dobry. I co masońskiego możemy znaleźć w Pani mieszkaniu? Wszystko, wróć. Co nie? To znaczy można dużo i masońskich i niemasońskich. To jest mieszkanie, w którym się znalazłam 40 lat temu, wychodząc za mąż za mojego męża, Adama Wysockiego, już niestety od 3 lat nieżyjącego. To było jego mieszkanie, w którym mieszkał od lat 70. wraz ze swoją pierwszą żoną, która też dziennikarką, która umarła jeszcze wcześniej. Ja nastałam, jak to mówię, na początku lat 80. Wtedy nie byliśmy jeszcze masonami. Ani on, ani ja, no bo w Polsce stanu wojennego ale o masonów to było trudno. Było kilku pewnie zakonspirowanych z przyszłej Wielkiej Loży Narodowej Polski, no ale myśmy nawet o tym nie wiedzieli. Więc nasza przygoda z masonerią rozpoczęła się na początku lat 90. Wtedy do Polski zaczęli trafiać emisariusze z różnych zachodnich obediencji i trafili też do naszego domu, pierw do mojego męża Adama, a po roku ja, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, ja znalazłam kontakt z Wielką Lożą Żeńską, francuską, a Adam z lożami Wielkiego Przyszłego Wschodu Polski. Tutaj w tym pokoju to właściwie to powinniśmy sięgać w różne zakamarki, żebym pokazała między innymi jego i fartuszki, i medale masońskie, i różne dyplomy. Na ścianach jest tylko kilka. Tutaj zobaczmy. To jest po jednym z wykładów w Muzeum Andrzeja Struga. To w latach 90. była inicjatywa Tadeusza Cegielskiego i pierwsze wykłady, na które ja też uczestniczyłam, a Adam pierw, to właśnie jest tego pamiątka. A tu mamy patent oficerski brata Adama Witolda, kiedy został wielkim edytorem Wielkiego Wschodu Polski 6006, 6007 i muszę powiedzieć, nawet jak już nie był czynnym masonem, bo już był w bardzo podeszłym wieku, to honorowo Wielki Wschód co roku na konwencie dawał mu taki honorowy tytuł. A wielki edytor? Coś więcej? Wielkiego edytora, no głównie za zasługi w wydawaniu wolnomularza polskiego. Ale to jest, jakby mogła Pani nam powiedzieć, tytuł wolnomularski, czy... Nie. To jest taki przystosowany, wielki edytor Wielkiego Wschodu Polski. Myślę, że jak są gdzieś indziej wydawcy, to też pewnie masońscy są nadawani. Tak, dopytujemy. Nie. To został nadany jemu, a to jest, dostał z Komitetu de Récompense taki order za zasługi na polu humanitaryzmu. Bardzo był z tego dumny. To nawet już nie pamiętam, 99 rok. No to już ale z tego, co można znaleźć na Wikipedii, Pani także ma ten medal. No to jest tu. No, ale to tak mówię, jak ktoś sprawdzi na Wikipedii też... Tak. I to jest kilku Polaków tylko ma, z tego co zauważyli. Tak, tylko kilku Polaków ma. Że tak powiem, moje zasługi, jeśli tak mogę powiedzieć, to tak jak ja widzę przynajmniej, gdzie można powiedzieć, że na taki order zasłużyłam, to były lata współpracy ze Szpitalem Dziecięcym na Górce w Busku-Zdroju, gdzie tam pomagałam, zbierałam dla nich pieniądze, kiedy byłam redaktorką naczelną Gazety Ubezpieczeniowej i ku mojemu kolejnemu zdziwieniu, i to była wielka przygoda, kiedy w założycielu tego szpitala przedwojennym Starkiewiczu znalazłam brata
wolnomularskiego. Nie wiedzieliście o tym. Nie, no skąd? Dopiero znowu zaczęłam szukać. Teraz już wiem, że należał do loży Staszic. Nie było w jego w materiałach nic, co by to mówiło. U Hasa potem znalazłam potwierdzenie, także to było wzruszenie wielkie, kiedy okazało się, też książkę o tym napisałam, wydając jego pamiętniki, między innymi, że to był po prostu taki nazywany Judymem z górki. Wtedy był z pokolenia tego takich polskich inteligentów, patriotów i społeczników wielkich. Dużo masonów z przełomu wieków i z początków to było właśnie takiej proweniencji. Idealiści, którzy w czyn wcielali swoje idee. On był lekarzem, pediatrą i założył wtedy chyba w Polsce pierwsze, bo było prewentorium też jeszcze na Podkarpaciu, a to była pierwsze dla dzieci i biednych nawet dzieci. Ci bogatsi zawsze sobie jakoś radzili, a to na biedne dzieci długotrwałe na gruźlicę kości chorujące, to było wtedy nagminne, teraz nawet nie zdajemy sobie sprawy. No w każdym bądź razie parę lat temu poświęciłam, no i może i dlatego też trochę awansem ten dyplom dostałam. Ale może z historii rodziny, bo tutaj w tym pokoju jest oczywiście nie tylko historia wolnomularska, ale i rodzinna Adama. Chciałem jeszcze zapytać, jak już mówimy o takim działaniu charytatywnym masonerii, o którym Pani powiedziała, to jest coś takiego w internecie, można znaleźć jak UFL. Od razu mówię, nie powiem tego po francusku, więc... Bo to po francusku nie musi Pan mówić. UFL to jest Universale Framasonaligo, to jest w Esperanto. Esperanto, okej. Po polsku przetłumaczyliśmy to Uniwersalna Liga Masońska. Jest to taka organizacja ponadobediencyjna, która na początku XX wieku miała służyć zakopywaniem wszelkich podziałów, tych, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, na różne ryty, na różne obediencje. Tam były spotkania bez insygniów, bez fartuszków i taka płaszczyzna spotkań ludzi masonów i masonek potem spoza oficjalnych obediencji. I właśnie ten klon, czy ten szczep organizacji dostał Adam mój chyba w 96 roku, kiedy pojechał zaproszony na kongres UFL do Wiednia. Zresztą on z Wiedniem miał kontakty jeszcze z czasów wojny. Tutaj to kiedy wrócił właśnie z Wiednia do Polski w roku 47, tak wyglądał. I wtedy w Wiedniu poproszono go i spytano, czy nie mógłby założyć UFL w Polsce. No Adam wtedy był młody, silny i chętnie to zrobił, także przez te kilkanaście lat do czasu swojej ciężkiej choroby, operacji, to właśnie w tym mieszkaniu w Saloniku, do którego za chwilę wejdziemy, odbywały się spotkania z UFL. Mam nawet jedno zdjęcie z tych czasów, bo jakoś nie fotografowaliśmy wtedy. Odbywało się to w gronie kilkunastu osób. To były bardzo takie wąskie. Elitarne. Tak, chciałam powiedzieć elitarne, ale to nie jest w tej chwili bardzo dobrze widziane słowo. Tak, ale to były elitarne spotkania, nawet wśród masonów. Na tym zdjęciu, które mam, pół osób to już nie żyje z tego spotkania. Tak? Znalazłam go ostatnio w szufladzie, bo archiwów po tych różnych spotkaniach i po różnych dziełach wolnomularskich, to ja mam cały dom. Tutaj widzimy tylko trochę, ale jakbyśmy zajrzeli do szuflad na Pawlacze, za chwilę pokażę szafę i moje kolejne, jest to archiwum na archiwum na archiwum. Czyli jakby jakiś badacz sobie tu usiadł, miałby co robić przez jakiś czas. Myślę, że przez całe życie mógłby działać, mógłby pracować nad fragmentem masonerii
historii w latach 90. do czasów obecnych i związanych z Wielkim Wschodem Polski i związaną z masonerią kobiecą, bo to jest moja działka. Także rzeczywiście nasze domowe archiwum myślę, że jest interesujące, ale o moich myślach w tym związanych to powiem, jak już przejdziemy tam. Tutaj jeszcze z ciekawych rzeczy to może Oczywiście. tutaj chcę pokazać. To rozumiem pani... Tak, jako czcigodna mistrzyni Loży Prometea wtedy, to jest 2000, pewnie 11 rok, bo byłam 2010 do 2013, a tu obok to zamówiony u syna przez Adama widok wielkiego architekta. On dlatego tak blisko są. Był jeszcze duży portret Adama w masońskim stroju, ale on w rocznicę jego śmierci podarowałam ten obraz Wielkiemu Wschodowi Polski i jest w domu lożowym na głównej ścianie, także jak wchodzę za każdym razem na pracę, to Adam mnie wita. Okej. To jak ktoś tu pewnie by chciał zobaczyć, czyli widzimy przedstawicielkę masońską w pełnych... Tak, insygniach. Tak, chciałem rysztunku powiedzieć. Rysztunku, dokładnie. Medal Prometei, czcigodnej mistrzyni Sotuar i mistrzowski fartuszek, niewielkie, to my nie mamy wielkiej mistrzyni, nasza wielka mistrzyni jest w Paryżu. Okej, to mamy. A jeśli chodzi o archiwa, to proszę zwrócić uwagę. Przenosimy się, jak widzicie, przez... to jak widać na pewno byłoby na czym pracować. Tak. Tutaj są kolejne roczniki Wolnomularza. Jak on wygląda, to pokażę trochę dalej. Tutaj też są złożone biblioteczki Wolnomularza Polskiego, tomiki i biblioteczki Ex Oriente Lux. To było wydawnictwo Wielkiego Wschodu Polski. To jest mniej więcej uporządkowane, ale mniej więcej. Okay. To mogę tylko, a to potem powiem przy okazji, bo jeśli chodzi o Wolnomularza, to proszę, rozłożyłam to dla Pana na tej oto kanapie. To są tylko kilka z przykładowych egzemplarzy pisma, które zaczęliśmy wydawać w 1993 roku. Wtedy dosłownie pierwszy ten numer sygnalny Wolnomularza Polskiego ukazał się w końcu sierpnia 93. Ja we wrześniu byłam inicjowana, także to jeszcze tu występuje jako profanka. W tej chwili zdaję sobie sprawę, jakie bezbożne to było postępowanie. Adam był czeladnikiem, starym redaktorem i ja byłam starą redaktorką, więc nie mieliśmy żadnych obiekcji za swoje pieniądze, naszą własną energią i to była ta inicjatywa. Spotkało się to z jednej strony z uznaniem, ale z drugiej strony a kto za tym stoi? No różne były przypuszczenia, kto za tym stoi. No jak się potem po latach okazało, nikt, tylko... I cała teoria spiskowa poszła się... Diabli wzięli, bo były oczywiście i służby specjalne, to dla mojego brata Sokały, ukłon, prawda, były, no... Ale to strasznie smutne, nie? Jak tyle osób zastanawia się, kto za tym stoi, okazuje się, że to jest strasznie polskie. Może w tym tak być, ale tak jak mówię, ktoś się zastanawia, ile to musi być pewnie przekazu podprogowego. Ale proszę zobaczyć, bo to jest numer sygnalny, a w pierwszym numerze 94 roku ukazuje się wydruk z pisma Szanownej Loży Wolność Przywrócona, która odcina się od naszego pisma, że ono jest bardzo ciekawe, owszem, ale nie reprezentuje, a zwłaszcza w wątkach politycznych, żadnych realnych, że tak powiem, sił masońskich, co oczywiście odpowiedzieliśmy historycznie. Wynalazłam to w jakiejś książce Masoni o wolność pracy, że za wolność słowa ostatni masoni zostali skazani we Francji przez swoją obediencję w 848 roku, że już od tego czasu możemy niejako być bardziej wolni. W każdym bądź razie redagowanie tego pisma to była wielka przygoda.
Na początku, zresztą wymyśliliśmy to razem z Adamem i pierwsze egzemplarze to wydawaliśmy rzeczywiście, absolutnie redagowaliśmy wspólnie. Potem ja poszłam już do pracy absolutnie zarobkowej, Adam już był na emeryturze, więc ja chcąc nie chcąc poświęciłam się bardzo przyziemnym zadaniom, znaczy redagowanym pracą w Inforze, Gazety Prawnej, potem Gazety Ubezpieczeniowej. Adam ciągnął to własnym sumptem. Potem po latach to już jest kolejna edycja już drukowana i to przez 6 lat ciągnęłam już sama, a ten 50. numer to z córką postanowiłyśmy zrobić, bo była przerwa w wydawaniu na jego urodziny. Miał być jeden numer dla Adama, no a z tego powstało następnych 26. No i ostatni numer to jest 76, który szykowałam. No i to jest sytuacja rzeczywiście niesamowita, dlatego że numer poszedł do drukarni w sobotę, w niedzielę rano Adam umarł. No i co robi redaktor i redaktorka prawdziwa? Cofają numer, dodają nekrolog, zmieniają słowo wstępne, dodają czarną tą i na pogrzebie każdy z braci i sióstr dostał. No to naprawdę pięknie. A to dość ryzykowne zmienić, że tak powiem, przed samym wydrukiem praktycznie. No ale sytuacja była jednoznaczna. Redaktor nie żył. A on by tak zrobił. On jak się coś działo, zawsze było wydanie specjalne, nawet jedną kartkę. Jeszcze chciał, żeby on był dziennikarzem z krwi i kości, więc na pewno jak patrzył na nas z chmurki z Wiecznego Wschodu, to na pewno był zadowolony. No, a czyli Wolnomularz w chwili obecnej jest tylko w internecie jako fanpage? Kiedy Adam umarł, po prostu na tym ostatnim numerze zawiesiłam. Nie skończyłam, bo to dalej mam licencję. Zawiesiłam wydawanie i tak, jest fanpage na Facebooku. Prowadzę to przez te wszystkie lata. Kontynuuję rozmowy i z profanami. Wiele osób się do mnie zwraca, no jak już takiej nestorki wolnomularstwa. Jeszcze trochę będzie 30 lat jak jestem. Także była dosyć taka ciekawa sytuacja. Latem uczestniczyłam w wirtualnym spotkaniu jednej z loży poznańskich i nagle w dyskusji było poświęcone zmarłej mojej siostrze, mojej serdecznej przyjaciółce Małgosi Misiunie i w pewnym momencie w dyskusji nagle odezwały się dwie osoby, które okazało się, że dzięki mojej aktywności i jakiejś rozmowie, o których ja zupełnie nie pamiętałam, oni wstąpili do wolnomularstwa. Lata całe, wymieniłam jakiś list, jakiś mail, jakieś coś. To było rzeczywiście bardzo wzruszające. To jeśli chodzi o wolnomularstwo, to jeszcze coś wolnomularstwo chcę coś pokazać. Tu są książki i pisma związane z masonerią, także stoją na poczesnym miejscu, ale i gender, jak widać. A tutaj chciałabym pokazać mój obraz, bowiem ja jestem z wykształcenia w ogóle plastyczką, a nie tylko politologiem, bo to jest tak jakby obraz trochę mój, mistrzyni masońskiej, między kolumnami, pode mną mozaika, nade mną oko opatrzności, słońce i księżyc, tak jak w każdej loży, no i na kolumnach świece, czy tutaj raczej byśmy powiedzieli na filarach świece płonące, no i włosy, które łączą niebo z ziemią, które trafiają aż do nieba, tak jak każdy mason stoi mocno na ziemi, tak. a głowę ma w chmurach. To dosyć jest ciekawe, proszę zobaczyć, tu podpisałam
rok 2009, bo to było sprzed 11 lat, podpisałam Odysea i taki stateczek, prawda? Taki płynący. Kiedy powstawała loża obecna Gaja, której jestem czcigodnym, dyskutowałyśmy o nazwach i moją nazwą była Odysea, Prometea Odysea. Strasznie mi się ta nazwa podobała, ale niestety przegrała w głosowaniu, więc byłam niepocieszona przez jakiś czas, ale oczywiście potem przyjęłam, teraz już jestem czcigodną Gai i bardzo lubię tą nazwę, a Odyseę sobie wpisałam na ten obraz. I jest, tak? Jest. W każdym razie i ona pozostanie. Co ciekawe, teraz sobie przypomniałem, jak już o tym mowa, że nie zapytałem w poprzednim odcinku o jedną ważną rzecz. Tak? Tak. I wiedziałem, że gdzieś to pytanie mi uciekło. Bo mamy właśnie Prometę, mamy Gaia Eternę, a czy będą kolejne kobiece loże, może gdzieś na południu kraju? A to jest właśnie ten mój kolejny projekt, który noszę głęboko w sercu. Mianowicie, jak dobrze pójdzie, mamy pierwsze siostry w Lublinie. Nawet pierwszą taką ziemską lożę po tej pandemii miałyśmy w czerwcu właśnie w Lublinie. No proszę. Jak dobrze wszystko pójdzie, to jeszcze w czasie mojej kadencji wyślemy podanie do Francji o założenie trójkąta na wschodzie Lublina, a w Lublinie są wspaniałe tradycje masońskie, między innymi z pierwszej wojny ta loża Wolnioraczy i Marcinkowska tam była, czy Marcinowska, tak. Ostatnio jedna z sióstr do mnie zadzwoniła i mówi, a może kolejną masonką w tej loży, bo jednego nazwiska nie znamy. Znamy tylko Wandę Papierską i tą Marcinkowską, a trzecia nazwisko po prostu w trakcie dziejów gdzieś tam zginęło. Być może mamy trop tej trzeciej i myślę, że z siostrami z Lublina pójdziemy tym tropem. Jaka jeszcze nazwa będzie trójkąta, to jeszcze nie wiadomo, bo to są pierwsze etapy, ale... To może zapytam od razu, bo to chyba nigdzie nie padło jeszcze na moim kanale. Trójkąt a loża. Trójkąt to tak jakby zaczątek loży. Musi być co najmniej 3 masonki, przynajmniej jedna mistrzyni i 2 uczennice, żeby zawiązać trójkąt. I z tego po kilku latach, kiedy się wykształci kolejne uczennice, czy radniczki i mistrzynie, wtedy może powstać loża. To jest bardzo skomplikowany proces i nie może pójść na skróty. Bywało, że masoni szli na skróty, to się bardzo źle dla tych lóż kończyło. Rozsypywały się jak domek z kart. Czyli dla sióstr w tym wypadku, czy raczej adeptek w tamtych okolicach jest dobra wiadomość, jest szansa na... Tak, i będziemy przyjmować lublinianki jak najbardziej i szukamy fajne dziewczyny, bo lubelskie tradycje masonerii są od XVIII wieku, są piękne i jest duża szansa na to, żeby je kontynuować. I tego jeszcze nigdzie nie zostało podane z tego, co... Nie. Czyli Nie. mamy pierwszą informację. To jest news, tak. To jest taki news, ale jest jeszcze jedna informacja, którą właśnie chcę panu powiedzieć w związku z tym, dlaczego prosiłam, żeby pan tu przyjechał, a nie żebyśmy się spotkali w internecie, tak, w normalnym kanale. Mianowicie, kto wie, ale może za lat, mam nadzieję dosyć późno, bo jeszcze chcę trochę pożyć. W każdym bądź razie jest taka myśl, z córką moją o tym rozmawiałyśmy, żeby to mieszkanie, tak jest jak jest Muzeum Struga, Muzeum Dąbrowskiej, być może zrobić tu w przyszłości takie muzeum, nie wiem, inteligencji polskiej, masońskiej. Oczywiście to by wymagało wielu zmian w tamtej jakiejś usunięciu. Imienia Witolda Wysockiego? No myślę, że tak. Myślę, że tak, że jakieś gablotki, te liczne archiwa, które jak mówiłam są po szufladach, są, żeby przewietrzyć, że opisać, pokazać i wtedy tutaj w telewizorze byłyby filmy tego typu na przykład, co pana, może byłoby to pierwszy film do
oglądnięcia, bo przecież sporo jest rzeczy w internecie. Dokładnie. Jest taki film, gdzie Adam oprowadza też po mieszkaniu sprzed lat 30 chyba. O, to przyznaję, nie trafiłem. A bo to jest u nas na kasecie jeszcze A, to starej. jak na kasecie to mogłem nie trafić. Nie, absolutnie nie. W każdym bądź razie no, to by wymagało, nie wiem, bardzo dużo zabiegów, ale taka myśl jest i być może wznowimy spotkania, to znaczy ja wznowię spotkania pod akacją, żeby te A coś tradycyjne... więcej? Co to za spotkanie, jeśli ktoś nie trafił na to? To od 90 lat spotykaliśmy się niezależnie od UFL-u. Były to spotkania pod akacją. Na nie można było, UFL to byli tylko masoni, a na spotkania akacją można było zapraszać profanów, czyli ludzi wybitnych, znanych, ciekawych po prostu, którzy mieliby coś do powiedzenia i spotykaliśmy się, no wtedy to była epoka jeszcze przedinternetowa i te tradycyjne kółek, małych takich spotkań to było wiele bardziej żywe niż obecnie. No więc myślę, że od października będzie to 3-lecie śmierci Adama i rocznica śmierci mojej siostry, przyjaciółki Małgosi Misiuny. Wznowię te spotkania pod akacją, żeby to mieszkanie, które no, widziało tylu wybitnych masonów, wielkich mistrzów, ale i z zagranicy, żeby dalej żyło tą samą ideą. Czyli jak już się dowiedzieliśmy, może być sytuacja... A gdzie będą informacje o tym? O tak, to jest ważne pytanie. No myślę, że na Facebooku, na Wolnomularzu Polskim, bo to będzie zawsze pod patronatem Wolnomularza Polskiego. Czyli jeśli ktoś będzie chciał poszukać informacji na temat spotkań pod akacją, Tak. Zapraszamy do polubienia fanpage'a wolnomularz.pl, Wolnomularz Polski, przepraszam. Wolnomularz Polski, tak. Tak, dokładnie. I tam takiej informacji od października można wypatrywać. Tak, myślę, że pierwsze będzie w październiku, bo wtedy są właśnie te okrągłe rocznice i to będzie taki mocny akcent do rozpoczęcia, myśląc już o tych latach, no, który projekt zacznę przygotować oczywiście jeszcze za życia, bo ja muszę to wszystko ogarnąć. Ale na koniec właśnie powiem panu, że jak poznałam się z mężem i potem na początku lat 80. Zamieszkałam tutaj w tym mieszkaniu, to w ostatnim pokoju, do którego nie zaprowadziłam, to jest taki zwykły roboczy, między innymi tam jest ksero dalej, na którym Adam odbijał jeszcze Wolnomularze Polski. W każdym razie tamten ostatni pokój, dotąd, do kolan, był pokryty papierami. Cała podłoga była w papierach, to było przykryte takimi kocami i pledami i po ślubie, kiedy tutaj nastałam, przez 7 kolejnych niedziel od rana do wieczora porządkowałam, a Adam potem wychodził na śmietnik, tam jeszcze był śmietnik na podwórku, z takim tobołem na plecach, jak święty Mikołaj i wynosił posegregowane papiery. Wtedy zaczęłam segregować te papiery, a teraz czeka mnie kolejna Żmudna na pewno. no, bardzo żmudna praca. Mimo wszystko człowiek się cofa do lat, które przeżył, co zrobił, przypomina sobie wiele rzeczy, no więc przede mną mnóstwo wyzwań. Czyli mamy zapowiedź w 2021 roku, że za jakieś 60 do 80 lat będziecie się tu mogli znaleźć w muzeum Myślę, że imienia... znacznie wcześniej. Oj, tam nie rzucajmy żadnymi datami. Ale nie rzucajmy datami. W każdym bądź razie coś takiego będzie. Być może potem zrobimy spotkania pod akacją otwarte. Nie wiem jeszcze, jak byśmy mogli Te tłumy, w które... No. Drodzy Państwo, jedna ważna rzecz. Weźcie sobie wodę, bo tu po schodach naprawdę jest ciężko. na trzecie piętro, Tak. na Nowym Świecie. Dokładnie, więc to naprawdę jest problem. Weźcie sobie wodę i selekcja jakaś później na... No właśnie, pytanie jak? No ale to wszystko przed nami i jak nie ma problemów, to znaczy, że nie żyjemy. Dokładnie. Ja Wam dziękuję, Dziękuję. drodzy, za kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie następnego razu. Dziękuję Pani Dziękuję. serdecznie.